Od dobrych 2 tygodni pracuję na Q3. Wyobraźcie sobie, że zainteresowanie tym modelem jest tak duże, że na swój egzemplarz czekam dobre 2 miesiące. Ale było warto. Według mnie jest to aparat prawie idealny. Oczywiście mam kilka drobnych uwag, do których zaraz dojdziemy. Standardowo zaczynam od ceny, która jest dosyć wysoka. Z drugiej jednak strony, jak porównacie sobie Q2 do Q3, to zauważycie, że różnica w kwocie jest na tyle śmieszna, że tutaj wybór wydaje się w miarę oczywisty. Oczywiście, zaraz pojawił się komentarz, że w tej kwocie mógłbym na przykład mieć Canon R3, jakiś bardzo dobry obiektyw, albo załóżmy Sony A7R. Zgadzam się w tym 100%, jednak na dzień dzisiejszy coraz bardziej podoba mi się idea posiadania wszystkiego w małym opakowaniu. Jeżeli w ogóle możemy to tak określić, możemy to tak nazwać. Pod względem ergonomii, gabarytów, według mnie jest to prawdziwe mistrzostwo. Aparat naprawdę bardzo fajnie i pewnie leży w dłoniach, też nie ma takiego uczucia dyskomfortu, mówi to ktoś, kto ma dosyć duże dłonie. Oczywiście zawsze będzie można posiłkować się supportem albo załóżmy gripem, który później przyda nam się przy ładowarce indukcyjnej, jednak ja na chwilę obecną odpuszczam te zakupy. Jeżeli miałbym jeszcze wskazać jakąś alternatywę albo jakiś bardzo fajny patent, to ostatnio widziałem, że Peak Design wypuścił microclutch i to jest coś, do czego się przymierzam, ale to też zostawiam na osobny film. Co ciekawe, Q3 jest odrobinę cięższy od R5. Oczywiście mówimy tutaj o samym korpusie. Jeżeli chodzi o wyważenie, tutaj wielu użytkowników narzeka na to, że ten obiektyw ciągnie nieco w dół przy robieniu zdjęć czy załóżmy nagrywaniu filmów. Ja jednak takiego problemu nie mam, ale wiadomo, z czego to wynika. Natomiast jak postawicie ją na stole, to zauważycie, że po chwili ona będzie dotykała blatu. Wreszcie dostaliśmy USB typu C, do którego będziemy mogli podpiąć smartfona czy załóżmy tablet, jeżeli będziemy chcieli zrzucić sobie zdjęcia i edytować na urządzeniach mobilnych. Będzie również można podpiąć powerbanka w celu podładowania aparatu, co według mnie jest strzałem w dziesiątkę. W ogóle, w stosunku do wcześniejszej generacji mamy tutaj nowy, większy akumulator, jest to plus minus 17%, jeżeli dobrze wyliczyłem. I ma się nam to przełożyć na 350 zdjęć. Osobiście jestem w stanie to uwierzyć, ponieważ przy ponad 150 zdjęciach nie zszedłem nawet do połowy, co jest całkiem ok wynikiem. Mamy również wejście HDMI, więc w każdej chwili można podpiąć rekorder zewnętrzny. Jednak największą bolączką jest brak wejścia na mikrofon, nad czym bardzo ubolewam. Jednak jeden z youtuberów już się wygadał, że producent pracuje nad swego rodzaju adapterem, który będziemy mogli podpiąć do USB typu C, więc pożyjemy, zobaczymy. Kolejną nowością jest odchylany ekran. Wiadomo, jego największą bolączką jest to, że nie jest obracany i w dzisiejszych czasach jest to już standardem, no ale nie można mieć wszystkiego. Na plus na pewno będzie sama konstrukcja, ponieważ ramki są grube, zawiasy są solidne, więc tutaj nic złego nie powinno się wydarzyć. Jeżeli chodzi o samą responsywność, to tutaj producent mógłby nad tym popracować. Jeżeli zaś chodzi o samo menu i samą przejrzystość, to tutaj poruszanie się po tym i w ogóle praca z tym ekranem jest naprawdę bardzo fajna, bardzo intuicyjna i tutaj nie można się do niczego przyczepić. Jak wiecie, w środku mamy nowy sensor o rozdzielczości 60 megapikseli. Do tego również dochodzi technologia Triple Resolution, która umożliwia nam wybór jednej z 3 rozdzielczości, przy czym obrazek jest zapisywany i tak z całej matrycy. Według mnie bardzo fajny patent, jeżeli ktoś nie chce produkować plików, które, umówmy się, ważą więcej niż 80 mega, a mówimy tutaj o pojedynczym zdjęciu. W połączeniu z Sumiluxem uzyskamy niesamowite rezultaty. Odwzorowanie kolorów według mnie jest na najwyższym poziomie i też Leica ma ten taki swój look i te kolorki mają coś w sobie i te pliki wręcz chce się edytować. Zresztą podobnie ze szczegółowością. Tutaj nie ma się zbytnio czego czepić, zresztą sami widzicie, co można zrobić ze skalą i jak ten obrazek w ogóle wygląda. Dużo osób w dalszym ciągu narzeka na obiektyw, że jest to 28 mm. Według mnie jest to strzał w dziesiątkę, jest to idealne połączenie. Za nic w świecie nie zamieniłbym tego obiektywu na 35 mm czy załóżmy na 24 mm. Zresztą sam robię bardzo dużo zdjęć Canonem R5, do tego dochodzi obiektyw 28-70 i z tego co przejrzałem sobie całą masę galerii, ponad 60% zdjęć właśnie są zrobione na 28 mm, a później to po prostu kropuję. Aparat jest również wyposażony w funkcję zoomu cyfrowego. Według mnie bardzo fajny patent, jednak należy pamiętać o tym, że rozmiar ramki pomocniczej przy 75 czy 90 mm jest dosyć mały i też widziałem całą dyskusję na ten temat. Jeżeli chodzi o samą jakość obrazka, to według mnie wygląda to tak, że do 75 mm ma to sens. Przy 90 mm, umówmy się, nie ma tragedii, jednak ten obrazek trochę traci na jakość, co też nie oznacza, że jest jakiś tragiczny. Kolejne pozytywne zaskoczenie to autofokus, który według mnie działa naprawdę nieźle. Jak wiecie lub nie, zwracam na to bardzo dużą uwagę w końcu Team Canon. Aparat super rozpoznaje w ogóle sylwetki, super rozpoznaje twarz, super rozpoznaje oko. W ogóle tutaj do wyboru mamy lewe czy prawe oko, przy pomocy krzyżaka możemy sobie to ustawić. Super patent. Jednak na całą masę zdjęć kilkukrotnie zdarzyło mi się coś takiego, że ten fokus nagle przeskakuje, załóżmy na statyw mikrofonowy, czy załóżmy cokolwiek innego. Niby nic takiego, jednak na te kilka zdjęć jest to nieco uciążliwe i kilka fajnych zdjęć może nam również przepaść. Mam nadzieję, że producent to zlikwiduje przy okazji któregoś tam kolejnego update'u i
zapomnimy o tym w najbliższym czasie. W osobnych materiałach chciałbym z Wami poruszyć dwa bardzo istotne tematy. Po pierwsze, nagrywanie filmów. Jak wiecie lub nie, tutaj wachlarz możliwości jest ogromny. Mamy możliwość nagrywania w 8K, 4K, są ProRes, jest płaski profil. Do wyboru, do koloru, na to potrzebuję nieco więcej czasu, również muszę się wyposażyć w filtry ND, ale naprawdę zapowiada się interesująco. Do tego dochodzi jeszcze praca w gorszych warunkach oświetleniowych. Na chwilę obecną mam trochę sampli, jednak potrzebuję ich nieco więcej. Wygląda to imponująco i obiecująco i też chciałbym Wam przekazać jak najwięcej informacji, więc tutaj proszę Was jeszcze o odrobinę cierpliwości. Zdaję sobie sprawę z tego, że pominąłem temat dedykowanej aplikacji, jednak ja traktuję ją bardziej jako taki dodatek. Super, że możemy zgrywać sobie zdjęcia, sterować aparatem, czy załóżmy wgrywać dedykowane presety, jednak według mnie mogło być ich trochę więcej. Na dzisiaj to tyle, wkrótce będą kolejne materiały na temat Q3. Do zobaczenia.